Siema, pokażę wam dzisiaj najlepszy sposób na wzmacnianie naszych map w Path of Exile 2, tak żeby sypały one jak największe ilości loota. Zapraszam do oglądania. 70% oglądających nie subskrybuje jeszcze mojego kanału, więc jeśli podobają ci się moje materiały, to zostaw subka. Dzięki. Endgame jaki w PoE jest, taki jest. Niestety to też właśnie zasługuje na osobny materiał i o tym sobie jeszcze porozmawiamy na innym materiale, bo czuję, że muszę pogadać o endgame'ie w Path of Exile 2. Nie do końca podoba mi się zamysł tych towerów i tak dalej, ale o tym jeszcze sobie pogadamy. Dzisiaj przychodzę do was z materiałem, jak w ogóle juice'ować te mapki, jak korzystać z tych towerów w sposób najlepszy, czyli tak, żeby po prostu jak najbardziej zoptymalizować to pod loot i przejdziemy sobie właśnie teraz do omówienia wszystkiego krok po kroku, także zapraszam. W tym filmie omówimy sobie właśnie, jakie tablety używać, jak craftować mapy, omówimy sobie również, jakie mam drzewko całe Atlas Tree, włącznie właśnie z mechanikami ligowymi, które będziemy latać, ale też sam Atlas Tree, jaki używam i dlaczego, to wszystko sobie omówimy. Zacznijmy od samej taktyki, jak to w ogóle działa w Path of Exile 2. Generalnie najlepszym wypadkiem jest, kiedy znajdziemy, tak jak tutaj, 3 towery pokrywające się. Jak widzicie tutaj tylko te mapki są pokryte przez 3 towery, aczkolwiek wszystkie te mapy są pokryte przez co najmniej 2 towery, więc bardzo dużo właśnie bonusów będą dostawać z tych tabletów. I do tego mamy tutaj Corruption. Ja niestety popełniłem błąd, bo zginąłem i sfailowałem. Tutaj był Corrupted Nexus, bo jeśli mapy są Corrupted, to znaczy, że gdzieś jest Corrupted Nexus. Jeśli znajdziemy ten Nexus, to możemy ten Nexus wyczyścić i wtedy wszystkie mapy stają się Cleansed. A Cleansed mapy sypią dużo więcej currency i mogą sypać też Fracturing Orby, które są dodatkowym zarobkiem. I jeśli zjuicujemy sobie właśnie taki Corruption Zone 2 towerami, a nawet 3 w najlepszym przypadku, to całkiem nieźle to sypie. Więc Atlasem sobie chcemy iść, mapki robimy takie typowo do skipowania, na przykład 6-modówki, jakieś skoraptowane i tak dalej, to też wam zaraz pokażę. Skipujemy i idziemy gdzieś tam Atlasem, aż znajdziemy właśnie coś takiego i tutaj już się skupimy na juicowaniu tego. Jeżeli nie mamy tego Corruption w pobliżu, a chcemy sobie coś podjuicować, to możemy właśnie albo znaleźć 3 towery w danym miejscu, tak jak na przykład są tutaj, albo nawet w bliższym dystansie, jakby na przykład powiedzmy tutaj był tower, tutaj i tutaj, nie? I w środku mapy. To sobie je robimy. Albo właśnie Corruption, który jest w zasięgu co najmniej 2 towerów. Teraz tak, jeżeli mamy tablety zrobione na 15, to mamy 99% więcej efektu tabletów i tablety na 18 mapek będą działały na około 35 map przemnożone przez te efekty, więc jest spora szansa, że wszystkie te mapy tutaj w zasięgu nie dostaną tych bonusów z tabletów, tylko mogą je dostać jakieś mapki gdzieś tutaj z tyłu i tak dalej, te, które generalnie nie chcemy. Więc często możemy sobie troszkę podclearować ten tower właśnie z mapek, które nie chcemy, żeby zostały objęte bonusami z tego tableta, po to, żeby te mapy, którymi jesteśmy zainteresowani potencjalnie, dostały na pewno te bonusy. Czyli najpierw sobie podclearowujemy gdzieś tam z tyłu te towery, żeby na pewno tutaj te bonusy siadły i wtedy dopiero używamy nasze tablety. I teraz, jakich tabletów w ogóle używamy? Ja używam tabletu na Expedition, ponieważ bardzo lubię Expedition i z Expedition lecą Expedition logbooki. Jak mamy dobrze zrobione drzewko, to takie logbooki między 70 a nawet 120 exaltów sztuka sprzedaje na rynku, więc to jest bardzo fajna sprawa i całkiem nieźle zwiększa to zarobek. I warto wspomnieć, że na każdym tablecie chcemy mieć 7% quantity, ewentualnie 6 lub 5% to są tańsze wersje, aczkolwiek jak już tak długo szukamy jakichś takich mapek do zjuicowania, żeby je zrobić tak już konkretnie, to warto zainwestować, myślę, w te 7%. Do tego Breach, tak samo 7% quantity na 18 breachy. Breache dają nam bardzo dużo dodatkowych mobów, szczególnie rare mobów na mapkach, a z rare mobów mamy właśnie największy loot, także zawsze chcemy mieć te breache, zresztą drzewko breachy jest OP, to drzewko jeszcze sobie omówimy w późniejszej części filmu, także breache tutaj na pewno i do tego Irradiated, ponieważ Irradiated zwiększa nam o 1 monster level każdej mapy i oczywiście też 7% quantity. Tabletów nie musicie mieć wszystkich na 18 mapek, może to być 17, 16, 15, tylko wtedy też bardzo prawdopodobne, że będziecie musieli więcej map wyklirować po prostu z tyłu tych towerów, żeby te mapy właśnie, którymi jesteśmy zainteresowani, na pewno dostały te bonusy, tak jak mówiłem wam niedawno. Tablety można w bardzo łatwy sposób wyszukiwać na rynku, wpisujemy breach, wybieramy contain breaches, wybieramy sobie na przykład 18, do tego quantity z mapek, wpisujemy 7 i od razu mamy tablety do kupienia. Jak widzicie, są za annulmenty, możemy sobie zaznaczyć Exalted Orb i
zobaczcie, 85 egzów i mamy taki gotowy tablet. Oczywiście tych tabletów trochę potrzebujemy, bo w każdy tower musimy włożyć 3 tablety, czyli tutaj pójdą 3, tutaj 3 i tutaj 3, prawda? W przypadku, jeżeli mamy 2 towery i corruption, to oczywiście użyjemy ich 6. Ok, teraz jak rolujemy nasze mapy? Jeśli chodzi o mapki, takie po prostu do przylatywania, do szukania konkretnej pozycji właśnie towerów na atlasie, czyli takie mapki do skipa, no to wrzucamy sobie zwykłą mapę 6-modową, po prostu Valorba, ja tak polecam robić, bo może się ona zrobić na mapę 8-modową i dać nam więcej troszkę bonusów. Tutaj na przykład się zrobiła 16, też fajnie, zawsze lepszy loot, bo większy monster level. I takimi mapkami sobie właśnie skipujemy, aż znajdziemy dobre towery, a jeśli już mamy odpowiednie ustawienie tych towerów właśnie na atlasie, czyli na przykład tak jak tutaj z tą korupcją już, to wtedy używamy Omen of Chaotic Rarity i Chaos Orba na naszą mapę. Ta mapa się przeroluje tak, że będzie miała same modyfikatory, które gwarantują nam item Rarity na mapie. I jak widzicie na takiej mapie już mamy 117% Rarity. I teraz co możemy jeszcze z tą mapą zrobić, żeby ją wzmocnić, a nawet nie co możemy, tylko co powinniśmy zrobić. Używamy tutaj Liquid Paranoia. Klikamy prawym na jakikolwiek Liquid Emotion i wrzucamy tutaj naszą mapę. Następnie z Ctrl i lewy przenosimy 3 Liquid Paranoje, dlatego że one dają nam rare monstery. Zobaczcie, aż 45% rare monsterów na mapie i 117 rarity. To jest naprawdę potężna mapa, z tym, że warto wspomnieć, że Liquid Emotions dają też efekt Delirious. Czym więcej jest Delirious na mapie, tym potwory będą silniejsze, a gracze słabsi, więc będzie po prostu mapa cięższa. Ale jest to warte grzechu, ponieważ jak już robimy takie drogie mapki z drogimi tabletami, jak najbardziej najusowane, to ta mapa też musi być jak najlepsza. Także tutaj już koniecznie takie mapki polecam robić. Jeżeli lubicie Gamble, to możecie jeszcze ją koraptować, może wejdzie na 16, aczkolwiek nie polecam tego robić, bo sam Omen na Rarity jest dosyć drogi, tam 20 parę egzów, także raczej już taką mapkę możemy na spokojnie odpalać, żeby ona też się nie zbrikowała. Dobrze, omówimy sobie teraz mój atlas i powiem wam wszystko co i jak. Na początku lewa strona, tutaj wybrałem wszystkie pack size, jakie mogłem, większa ilość rare mobów, ponieważ rare moby, czyli te żółte moby, dają nam najwięcej loota, chcemy ich jak najwięcej i tutaj kolejne, więcej żółtych mobów. I tutaj punkt, który gwarantuje, że jeden rare na mapie zawsze jest zduplikowany. Tutaj tych nodów na pack size już nie biorę, bo po prostu nie mam już miejsca. 40×40, a wziąłbym chętnie, ale niestety musimy się wyrobić z innymi rzeczami. I teraz przejdźmy do prawej strony atlasu. Tutaj wybieramy wszystkie rarity, jakie tylko możemy. Kolejne rarity, efekt modifierów. Explicit modifiery na waystone'ach, czyli na naszych mapach, to są po prostu wszystkie mody, które ma mapa, które wpływają m.in. właśnie na rarity, na ilość rare mobów i tak dalej. Dlatego w tym przypadku akurat jak farmimy właśnie mapkę, która ma same mody, które dają rarity, no to te procenty explicitów będą dawały tego rarity jeszcze więcej i na tym nam zależy. Wszystkie explicity chcemy wyciągnąć, jakie tylko się da. Tutaj znowu rarity, tutaj też rarity i explicity. I ta strona się kończy. Tutaj jeszcze bierzemy pack size i unstable energies. Nasze mapy mają 25% więcej efektu prefiksów lub sufiksów, kiedy otwieramy mapę. I tutaj znowu, prefiksami i sufiksami są mody, które dają rarity, więc chcemy to mieć. Jeszcze większy efekt modifierów. Strona lewa, tutaj idziemy tylko po explicit modifiery, znowu one są bardzo ważne. Następnie bierzemy sobie number of monster packs in your maps. I teraz dlaczego te 2 punkty, a nie na przykład te na pack size? Pack size daje nam to, że jak już jest jakaś paczka mobów, to tych mobów jest więcej w paczce na mapie, a to daje nam ilość tych paczek na każdej mapie. I teraz o czym to świadczy? Skoro mamy większą ilość paczek monsterów na mapie, to teoretycznie mamy więcej rare mobów na mapie, bo po prostu, no rare moby zazwyczaj nie występują w paczkach, więc ilość mobów w paczce nam na to nie pomoże. Nie będziemy mieli nagle zamiast 2 rare mobów w paczce 3, nie? Ale ilość paczek już może na to wpłynąć, że jakiś rare dodatkowy nam się pojawi. Dlatego uważam, że te punkty są warte grzechu. Tutaj znowu wzmocnione modifiery na naszych mapach za każdy tower, który na nie wpływa. Też bardzo fajny punkt. Wszystkie te małe punkty, żadnego nie pomincie, na efekt naszych tabletów, ponieważ w tabletach mamy quantity i chcemy ten efekt każdy tutaj wybrać. I tak naprawdę to jest tyle, jeśli chodzi o drzewko. Tutaj jeszcze oczywiście wybieramy te explicity pozostałe. Więcej explicitów już nie ma do wzięcia w drzewku. Wzięliśmy wszystkie, jakie są tylko możliwe i to jest według mnie najlepsze drzewko do juiceowania endgame'owego map. Jeśli chodzi o mechaniki ligowe, też uważam, że to jest najlepsze drzewko na bridge, z tym, że tutaj warto podkreślić, że ja mam punkt, że bridge otwiera i zamyka się szybciej, ale ma więcej monsterów respi, więc
To używamy, jak mamy szybki build. Jeśli macie wolny build, to niestety musicie zrezygnować z tego 10% więcej monsterów z breachy i dać, że otwiera i zamyka się 30% wolniej, wtedy będziecie w stanie go lepiej wyczyścić. Oprócz tego bierzemy sobie Crumbling Walls, który jest mega OP punktem i daje nam 10% szansy na dodatkowy breach na każdej mapie, 3% szansy na 3 dodatkowe breache i 1% szans na 10 dodatkowych breachy. Bardzo OP punkt, chcemy raczej go mieć. Tutaj mamy punkt, który sprawia, że dostajemy 20% damage'u więcej od mobów breachowych na naszych mapach, ale rzucają one 40% więcej splinterów. I tutaj najważniejszy punkt, po który idziemy. Breache na naszych mapach mają o 25% większe monster density. Density z angielskiego jest to zagęszczenie, czyli po prostu mamy 25% więcej pack size'u mobów breachowych. Bardzo OP. Następnie drzewko ekspedycji. Ekspedycję przede wszystkim polecam grać na jeden wybuch, bo jest to mega wygodne. Dodatkowo polecam pójść tutaj, bo tu ten punkt daje nam +1 do levela każdego logbooka, który dropimy i wszystkie logbooki mają 4 implicit modifiery. I teraz uwierzcie mi, że ludzie dużo więcej za takie logbooki płacą. Naprawdę ja czasami po 120-130 egzów z sztuka sprzedawałem logbook, jakby miał dobrą mapę i dobre mody, także chcemy sobie to wziąć, bo to jest OP. I do tego bierzemy efekt wszystkich remnantów na mapach. Remnanty to są te takie kapliczki, które jak wysadzimy, to dają bonusy różne, że więcej na przykład logbooków nam leci i tak dalej. Jeśli właśnie robimy ekspedycję, to chcemy raczej celować w to, żeby przede wszystkim więcej logbooków nam dropiło, bo ja głównie zarabiam z logbooków, jeśli chodzi o ekspedycję. Ritual i Delirium są tutaj mniej ważne, będą oczywiście nam one się trafiały, jeśli randomowo gdzieś tam się zespawnują, ale tablety będziemy głównie używali na ekspedycję i breach. Jeśli chcecie sobie skopiować mój właśnie atlas od Delirium albo od Ritual, to tutaj macie i też jest mój od bossów. Jak będę miał jeszcze 10 punkt, to pójdę jeszcze po to. Także macie cały mój atlas, ten tutaj w środku oczywiście jest najważniejszy do tego całego farmienia. Dobra, i teraz zobaczcie, mamy tutaj bardzo fajną mapę, w ogóle nie wiem czy wiecie, ale na Corrupted mapach czasami może się zdarzyć, że randomowa Corrupted mapa będzie miała +1 do levela, czyli mamy jeszcze Irradiated, tutaj będzie plus po prostu 2 do monster levela i oprócz tego mamy nasze właśnie tablety, jak widzicie 42 quanta na tej mapie pokazuje tak na czysto, to oczywiście będzie więcej jak się to wszystko przemnoży. Niestety jak widzicie ta mapa nie jest cleansed, bo tak jak mówiłem wcześniej, sfailowałem tutaj Corrupted Nexus, ale mniejsza z tym, wy będziecie mieli pewnie cleansed, jak dobrze to zrobicie. Odpalmy tą mapkę i zobaczycie, jakie bonusy chore na tej mapce będą. Ok, wchodzimy w modę i teraz zobaczcie. 112% quantity, aż to jest bardzo dużo, 210% rarity, 15% większy pack size i oprócz tego mamy dużo więcej rare monsterów. Niestety widzę, że one nie są tutaj wypisane, ale też pewnie mamy, podejrzewam, że z 60% na luźno rare monsterów więcej. No i to są właśnie mapki, które w aktualnym Path of Exile 2 sypią najwięcej loota. To jest najlepszy juice, jaki możemy robić. Także jeżeli chcecie sobie właśnie tak mapki podjusować, to polecam spróbować. Zapraszam do mnie na kanał Twitch, gdzie codziennie odbywają się streamy. Streamuję też na YouTubie, ale czasami są streamy ekskluzywne na Twitchu, poza tym na Twitchu jest lepsza jakość, także zapraszam na streamki na Twitcha i zapraszam również na Discord dla widzów. Link macie w przypiętym komentarzu oraz w opisie filmu. Dzięki jeszcze raz za obejrzenie. Słyszymy się w następnych materiałach i na streamkach. Siema, siema.